Witam serdecznie, cześć. Chciałem zaprosić na wycieczkę do Olsztyna, do stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Brama Górna, zwana Wysoką, to jeden z najcenniejszych zabytków Olsztyna i jedyna zachowana do dziś brama miejska. Została wzniesiona w XIV wieku w stylu gotyckim jako część murów obronnych otaczających Olsztyn. Była głównym wjazdem do miasta od północy, pełniła funkcję obronną. Obok niej znajdowała się fosa i most zwodzony. Wysoka jest na 20 metrów. Olsztyn prawa miejskie uzyskał w 1353 roku. Starówka Olsztyna powstawała w XIV wieku, kiedy Olsztyn był zakładany przez kapitułę warmińską. W czasie II wojny światowej starówka została mocno zniszczona, ale po wojnie odbudowano ją z zachowaniem średniowiecznego układu urbanistycznego. Na narożach starego ratusza, dzisiejszej biblioteki publicznej, znajdują się zegary słoneczne, które zostały zabudowane tam w latach 60. Olsztyn nazywany jest miastem jezior. W granicach administracyjnych znajduje się aż 11 jezior, m.in. Ukiel, Kortowskie czy Długie. To sprawia, że Olsztyn bywa nazywany miastem zieleni i wody. Katedra w Olsztynie to bazylika kontrkatedralna świętego Jakuba Apostoła, jeden z najstarszych i najważniejszych zabytków miasta. Zbudowana została w XIV wieku w stylu gotyckim z charakterystycznej czerwonej cegły. To potężna trójnawowa świątynia z wysoką 70-metrową wieżą. W jej wnętrzu wyróżniają się piękne sklepienia gwiaździste i gotyckie filary. Zachowały się elementy sztuki gotyckiej, barokowej, neogotyckiej, m.in. rzeźby świętych i obrazy sakralne. Ołtarz główny pochodzi z XIX wieku i jest w stylu neogotyckim. Znajdują się tutaj też organy o bogatym brzmieniu. Na uwagę zasługuje też budynek Poczty Polskiej. Ważnym punktem do odwiedzenia jest tak zwana fontanna Układ Słoneczny w Parku Centralnym w Olsztynie. Fontanna powstała jako nowoczesna instalacja edukacyjno-artystyczna inspirowana Układem Słonecznym. Centralnym punktem fontanny jest Słońce, z którego rozchodzą się orbity planet symbolizowane przez mniejsze kule. Woda tryska w sposób dekoracyjny, tworząc dynamiczny efekt, a w niektórych miejscach orbitującej części fontanny woda podkreśla ruch planet. targ rybny, a
przy nim siedziba Gazety Olsztyńskiej. W latach 1920-1939 mieściła się tu redakcja, drukarnia oraz księgarnia. Plac Rybny powstał w średniowieczu obok murów obronnych miasta. Jego nazwa wzięła się stąd, że przez wieki odbywał się tu handel rybami łowionymi w okolicznych jeziorach i rzekach. Patronem Olsztyna jest święty Jakub Starszy, który był patronem pielgrzymów. Ważnym punktem kulturalnym jest amfiteatr imienia Czesława Niemena. Zamek wraz z Muzeum Warmii i Mazur to jedna z największych atrakcji miasta i zarazem jego najstarszy zabytek. Powstał w XIV wieku jako siedziba kapituły warmińskiej, czyli duchownych, którzy zarządzali dobrami kościelnymi na Warmii. Był ważnym punktem obronnym, częścią systemu murów miejskich. Po sekularyzacji Prus w XVI wieku zamek stopniowo stracił militarne znaczenie, a w XIX wieku przebudowano go na cele administracyjne i muzealne. Zamek ma charakterystyczny gotycki styl z czerwonej cegły. Jest to budowla czworoboczna z wewnętrznym dziedzińcem i wysoką wieżą. Od strony Łyny otaczały go dawniej fosa i mury obronne. Zamek mieści Muzeum Warmii i Mazur, gdzie można zobaczyć wystawy o historii regionu, sztukę gotycką, rzemiosło, a także pamiątki związane z Kopernikiem. Na ścianie południowej znajduje się słynny zegar słoneczny Kopernika z 1517 roku. Pół żartem, pół serio, tak kiedyś wyglądała bielizna kobiety przed globalnym ociepleniem. Należy też wspomnieć, że kręcono tutaj kultowe seriale Stawki większej niż życie oraz 4 pancerni i pies. Mikołaj Kopernik, który mieszkał tutaj w latach 1516-1521, pełni funkcję administratora dóbr kapituły. To właśnie tutaj pisał część swojego słynnego dzieła o obrotach sfer niebieskich. Można się dostać tutaj na masywną cylindryczną wieżę obronną wzniesioną w XIV wieku. Pełniła funkcje obronne i mieszkalne, była najwyższym i najbezpieczniejszym punktem całego założenia. W krużganku wieży Kopernik wyrysował słynną tablicę astronomiczną, która służyła mu do obserwacji ruchu Słońca. To jedyny taki zachowany instrument astronomiczny jego autorstwa. Browar Warmia powstał w 1892 roku i szybko stał się jednym z największych browarów w regionie. Produkowano tu przede wszystkim piwa dolnej fermentacji, które trafiały zarówno na lokalny rynek, jak i były eksportowane. Budynki zachowały częściowo charakter przemysłowy XIX i XX wieku z ceglaną zabudową i tradycyjnymi kominami. Browar Warmia działa i produkuje piwa regionalne, w tym klasyczne jasne i ciemne lagery. Kopernik nosi miano obrońcy Olsztyna, a mianowicie ułożył plan obronny w 1521 roku, który ocalił Olsztyn przed Krzyżakami. Muzeum Przyrody w Olsztynie to jeden z oddziałów Muzeum Warmii i Mazur i świetne miejsce dla miłośników przyrody i lokalnej fauny. Muzeum powstało w 1972 roku, aby prezentować bogactwo przyrodnicze regionu Warmii i Mazur. Zwierzęta są tu super spreparowane, można się z bliska przyjrzeć każdemu. Jak zawsze
zawsze takie miejsce będzie miało swoich zwolenników i przeciwników. Ja uważam, że takie miejsca edukacyjne są potrzebne, oczywiście z zachowaniem umiarów ilości takich miejsc. To tylko niektóre z miejsc, które można zobaczyć w Olsztynie. Osobiście miasto Olsztyn mnie bardzo urzekło.